Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Dzisiaj w nieco innym outficie niż zwykle, bo taki żółtodziób jak ja też ma czasami szansę potestować torowe sprzęty. Zapraszam Was na pierwsze wrażenia żółtodzioba z QJ Motor 921 RR. Zwykle emocje związane z prowadzeniem motocykli raczej kojarzą mi się z tymi offroadowymi, z walką, z tylnym kołem, z wywrotkami i ze wszystkim tym, co towarzyszy, jak jedziesz w offroadzie. Ale korzystając z okazji, że ten motocykl mamy w ofercie, postanowiłem również dosiąść się do niego. Po to, że jeździłem 3 razy w życiu i nigdy z instruktorem. Na szczęście na tym wyjeździe był Paweł, redaktor ze ścigacza, który podpowiedział mi, jak się na tym usiąść, jak się usadowić i jak ten motocykl w ogóle narzucać w zakręty. Bo muszę Wam powiedzieć, że jak się na nim usiądzie i próbuje skręcić kierownicą, to on generalnie nie skręca. To, o czym mówię, nie jest w ogóle obce osobom, które jeżdżą takimi motocyklami na co dzień, ale zakładam, że Ty tego nie robisz i jesteś żółtodziobem tak samo jak ja. Więc pierwsze wrażenia są takie, że jest to wielki, ciężki sprzęt leżący, bo waży 225 kg. To jest dosyć dużo, jak na motocykl sportowy, ale to, co kryje w sobie siła, moc, newtonometry i to, jak tym motocyklem można się położyć w zakręt i to, jakie on daje emocje, powoduje, że przez pierwsze 10 minut nie masz za bardzo ochoty nim jeździć, ale jak już się wjeździsz, pokonasz kilkanaście zakrętów i wiesz, jak tego zakrętu należy się przyłożyć, no to wtedy chcesz więcej, więcej i więcej. I teraz pytanie, dla kogo jest ten sprzęt? Odpowiedź nie jest banalna i nie jest prosta, dlatego że na własnym przykładzie mogę Wam powiedzieć, że jest to sprzęt nawet dla takiego nowicjusza jak ja, oczywiście dla odpowiedzialnego człowieka, który szuka emocji i sportu. Pozycja na tym motocyklu jest sportowa, stricte sportowa, sety są posunięte do tyłu, jedziecie w taki sposób na srającego kota trochę, no ale te sprzęty tak mają. No dobra, no to koniec gadania w takim razie i zapraszam Was na brzmienie wydechu i malutki onboard. Oczywiście nie po torze, tylko tutaj po tych pięknych chorwackich zakrętach. Widzicie, można tym fajnie pojeździć, poemocjonować się. I co jest odpowiedzialne za to wszystko? To jest motocykl oparty o MV Aguste 921, przynajmniej sam jego silnik. Mamy tutaj 920 cm3, 128 koni z malutkim okładem i 93 N. Moc jest oddawana bardzo liniowo i nie ma żadnych szarpnięć, poszarpywań, nie ma żadnych obrotów, którym ten motocykl wyrywałby jakoś specjalnie do góry, więc liniowo naprawdę oddaje moc, co powoduje, że
nawet nowicjuszowi, przynajmniej na prostej, nie będzie sprawiał dużych problemów. Jeśli chodzi o to, co zostało użyte, jakie komponenty do zbudowania tego silnika, to to jest w zasadzie silnik MV Agusty. Dołożony mamy tylko wałek wyrównoważający. Wszystkie dekle, bo ten silnik został już rozebrany i mamy nawet film na kanale, w którym możecie Kuby tłumaczenie zobaczyć i jego komentarz do rozbiórki tego silnika. Mamy tu zastosowane łańcuchy, łożyska, wszystko jest generalnie japońskich podwykonawców. Na większości części, na deklach wewnątrz, jak rozbierzecie ten silnik, jak rozebrał go ten facet, który go rozbierał, to mamy tam logo MV Agusty. Oczywiście można powiedzieć, że nie jest to może najbardziej bezusterkowy motocykl na świecie, ale emocji dostarcza naprawdę całkiem sporo. Pięknie brzmi, efektownie się na nim siedzi, wygląda, więc jeżeli chcecie zaimponować kolegom albo dziewczynie, to myślę, że warto zainwestować w taki sprzęcik i w taki outfit jak ja mam. I w tym miejscu chciałbym też podziękować firmie Furygun, która udostępniła mi tego kombiaka po to, żebym mógł taką maszynkę sobie bezpiecznie potestować. Każdy sportowy motocykl, w zasadzie sportowe motocykle są synonimem piękna. Jeżeli chcemy się przed kimś pochwalić, to zawsze chwalimy się maszyną sportową, bo to motocykl, który dobrze brzmi, szybko jedzie i ładnie wygląda. Jeśli chodzi o wygląd, no to widać tutaj inspirację w zasadzie nie tylko MV Agustą, bo ona nie tylko drzemie w tym silniku, ale również w zasadzie jakbyśmy ten motocykl przekroili od połowy, to od połowy monowahacz, ośka, która mocuje koło, nawet ta zawleczka jest po prostu z MV Agusty. Z przodu mamy trochę Panigala, więc mamy tutaj całkiem niezłą mieszankę, która tworzy dość emocjonującą kompozycję. Przechodząc do tego, co mamy tutaj jeszcze, no to oczywiście wszystkie markowe podzespoły, nic nie odstaje od tego, co mamy zastosowane w silniku. I tak hamulce Brembo, wielkie tarcze, hamują super, bo grzałem tym motocyklem kilkanaście razy w dół i w górę, zawsze z dużej prędkości ostro dohamowując, te hamulce nie puchną, nie ma z nimi problemów. Jak chcemy ostro wystartować, to jednym guzikiem jesteśmy w stanie uruchomić launch control, wtedy pokazuje się ikonka LC on, no i wtedy jesteśmy pewnie w stanie osiągnąć najlepszy czas od 0 do setki, czy tam do jakiej prędkości chcecie tym motocyklem się rozpędzić. Muszę też szczerze przyznać, że bardzo sceptycznie zawsze podchodzę do sportowych maszyn, no bo jestem, że tak powiem, wychowany na maszynach adventurowych, ale ten motocykl trochę otworzył mi oczy na coś zupełnie innego, na zupełnie inny sposób motocyklowania. I zdążyłem się podczas tego wyjazdu już umówić na jedną sesję pitkowania, no bo oczywiście nie będę narażał siebie i takiej dużej maszyny na szwank, wolałbym pojeździć najpierw czymś mniejszym. Ale to była dygresja dotycząca mnie. Wracając do tego, co tutaj jeszcze mamy. Quick shifter działający super, jeżeli trzymacie jeżeli trzymacie gaz, no to ten quick shifter powoduje piękne wystrzały z wydechu. To też jest fajna rzecz, emocjonująca. Wracając jeszcze do stylu motocykla, no nie sposób przejść obojętnie obok tej kanapy. Wygląda jakby była żelowa, bardzo wygodnie się tu siedzi, o ile na takim motocyklu można się wygodnie umościć. Tutaj przysłowiowy zadupeczek dla jakiejś koleżanki, która jest bardzo wąska w talii, bo chyba nic za bardzo więcej tutaj się nie zmieści. Koła 17 z przodu i z tyłu, Pirelli Diablo Rosso 4, więc opony takie, które weekendowo, amatorsko można zabrać na tor. Całości dopełniają amortyzator skrętu, tempomat, także teoretycznie tą maszyną możecie wybrać się też gdzieś dalej. To byłoby tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia jazdy na takim motocyklu. Muszę przyznać, że naprawdę się wczułem. Za 39 990 możecie kupić maszynkę, na której będziecie dobrze wyglądać. Sądzę, że całkiem szybko będziecie w stanie nauczyć się jeździć. To już od innych kolegów, którzy testowali ten sprzęt i mają większe doświadczenie ode mnie. Ten motocykl działa, geometria jest taka, hamulce są takie, że każdą sytuację jakąś podbramkową w zakręcie, nawet jeśli samochód jedzie z naprzeciwka, jesteście w stanie uratować i opanować, jeżeli macie odpowiednie umiejętności. Podsumowując, za dość niewielkie pieniądze można zafundować sobie całkiem niezłe emocje, czyli Włoch opakowany w chińskiej skórze, pięknie wyglądający,
poniżej 40 000 złotych. W opisie do tego filmu znajdziecie link, w którym możecie zarejestrować swoją jazdę testową. Serdecznie dziękuję, zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na tym kanale i do subskrypcji, żeby nic Wam nie umknęło. Ciao!